Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Elektrolity niby wiadomo, że są jakieś magnesy, potasy i inne złamasy, ale w umysłach na pewno wielu osób pojawia się pytanie, po co komuś wiedza, jak działają elektrolity? Jakby powiedziała Sarah Jessica Parker. Sorry. Jest to wiedza niesamowicie użyteczna, bo wiedząc, jak działają elektrolity, jak działają te wszystkie przepływy, można na przykład regulować insulinowrażliwość, można podbijać sobie ciśnienie krwi, na przykład jeśli chodzi o niskociśnieniowców. Jeśli chodzi o osoby, które mają kłopoty z ciśnieniem, można obniżać. Jeśli chodzi o osoby przykładowo, które są opuchnięte, na przykład po jakimś posiłku, możemy potencjalnie dzięki tej wiedzy zmniejszyć tą opuchiznę. Itp. Wiedza ta więc nie jest tylko teoretyczna, powiedziałbym, że jest absolutnie szalenie praktyczna. I w tym odcinku chciałbym właśnie zaprosić Was na taką epopeję dosyć wybiórczą, bo oczywiście jest to w ogóle przeolbrzymia gałąź wiedzy, jak będą działać te wszystkie szeroko pojęte elektrolity, jak będą działać przepływy tych jonów. Natomiast chciałbym Was zaprosić właśnie na epopeję taką teoretyczno-praktyczną. To znaczy chciałbym Wam wytłumaczyć, jak ogólnie będą działały te przepływy oraz jak można wykorzystać tą wiedzę w praktyce. A że jesteśmy w temacie, chwila przerwy dla sponsora tego odcinka tematycznego właśnie, którym są elektrolity SALT. Elektrolity SALT to nie jest izotonik, trzeba podkreślić, więc nie ma tam właśnie glukozy, żeby podbijać insulinę. To są funkcjonalne elektrolity dla osób, które intensywnie ćwiczą, albo dużo się pocą, albo uwaga, są, tak jak często my jesteśmy, na dietach ketogenicznych czy carnivore, gdzie ta insulina po prostu ma być na niższym poziomie. Jeśli tak jak ja brzydzisz się różnego rodzaju barwników i nie potrzebujesz takiego syfu w rzeczach, które spożywasz, to właśnie elektrolity SALT będą tutaj bardzo pomocne. Smaki są malinowy i cytrynowy z tych popularnych. Mogę Wam pokazać tylko saszetki z cytrynowym, bo malinowe wypiła niestety moja żona, bo takiej smakowały. Ale z rzeczy takich praktycznych jest 7 kilokalorii tylko na jedną saszetkę. Muszę podkreślić, że elektrolity SALT nie są absolutnie dla każdej osoby, nie mają podobać się każdej osobie. To są właśnie elektrolity, które są przeznaczone szczególnie do osób jeszcze raz intensywnie ćwiczących i które są na dietach takich jak choćby dieta ketogeniczna, gdzie nie chcemy podbijać mocno insuliny. Będą pozwalać one oczywiście regulować całą gospodarkę wodnoelektrolitową, dbać o przewodnictwo nerwowe i również o pracę mięśni. Jeśli jesteś więc osobą intensywnie trenującą, chciałbyś wspierać swoją regenerację, dbać o nawodnienie organizmu, to elektrolity SALT są zdecydowanie warte spróbowania. Z kodem Bartosz20 jest 20% zniżki na pierwsze zamówienie, albo uwaga, na subskrypcję tych elektrolitów, jeśli zdecydowałbyś się na cykliczne zamówienia. Ja serdecznie polecam ze swojej strony. Dziękuję elektrolitom SALT za sponsorowanie odcinka, a my lecimy dalej. Aby nie zwariować, będę wiele z tych mechanizmów, które będę omawiać, upraszczać, bo wydaje mi się, że od nadmiaru informacji a propos całych szczegółowych tych kaskad, które tam się dzieją w tle, byłoby po prostu zbędne, tak? Więc będę upraszczać i jednocześnie, żeby było to bez jakiejkolwiek straty, jeśli chodzi o wymiar praktyczny tych informacji. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Te jony elektrolity, o których będziemy mówić, możemy sobie podzielić na jony wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe. Jony wewnątrzkomórkowe to będzie potas i to będzie magnez. One będą, mówiąc ogólnie, oczywiście regulować całe setki różnego rodzaju reakcji, ale one są bardzo często paliwem dla różnego rodzaju reakcji enzymatycznych, będą regulować m.in. wewnętrzne napięcie komórki. Z kolei te jony zewnątrzkomórkowe to będzie sód i wapń. One będą odpowiadać za objętość krwi, będą odpowiadać za ciśnienie krwi i choćby komunikację międzykomórkową. Mimo że zrobiliśmy sobie podział, że te jony są zewnątrz i wewnątrzkomórkowe, to prawda jest taka, że one po prostu bardziej powinny być odpowiednio właśnie na zewnątrz komórki, jeśli chodzi o sód i wapń, i bardziej te jak magnez i potas powinny być wewnątrz komórki. Tak jak mówiłem, jest to jakieś uproszczenie, ale w rzeczywistości będzie to wyglądać tak, że będziemy pompować po prostu te jony na zewnątrz i do wewnątrz komórki. Jest to nieustanny proces. I można powiedzieć, że głównym takim mechanizmem, który będzie nas interesować, który będzie to regulować, jest dosłownie pompa sodowo-potasowa, czyli pompa Na+,
łamane przez K+. I to jest białko, które pracuje oczywiście jak większość rzeczy w organizmie 24 godziny na dobę. I jest niesamowicie, to trzeba podkreślić, niesamowicie energożerne, energochłonne, bo będzie pochłaniać w zależności od różnego rodzaju wyliczeń od 20 do 40% całej energii produkowanej przez mitochondria. Innymi słowy, jeśli mamy te cząsteczki, o których mówiłem już tonę razy na kanale, czyli cząsteczki ATP, nasza waluta energetyczna zasilająca praktycznie wszystkie procesy w naszym ciele, to dosyć duża pula, jak widać, tych cząsteczek energii, trifosforanu, adenozyny, będzie lądować właśnie, aby zasilać pracę tej pompy. I to już samo powinno nam mówić, jak ważna jest ta pompa, jeśli ona będzie zżerać aż tyle energii. Ta pompa sodowo-potasowa konkretnie będzie wyrzucać 3 jony sodu na zewnątrz i wpuszczać do środka 2 jony potasu. Innymi słowy jeszcze raz, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Przestań ziewać, wiem, widzę i obiecuję, zaraz będzie praktyczna wiedza. I tu dochodzimy do bardzo, bardzo istotnej kwestii. Powtórzę jeszcze raz, ta pompa sodowo-potasowa będzie korzystać z 20 do 40% całej puli energii, czyli tych cząsteczek ATP, którą produkują mitochondria. Ale teraz nie jest praktycznie możliwe w ciele, aby jakikolwiek proces działał bez magnezu. Czemu? Bo generalnie cząsteczki ATP nie są bezpośrednio rozpoznawane, chciałoby się rzec, jeśli chodzi o różnego rodzaju procesy. Rozpoznawane są kompleksy magnez i ta cząsteczka ATP, więc trifosforan adenozyny. Innymi słowy, jeśli nie masz odpowiedniej ilości magnezu w organizmie, to praktycznie nie jesteś w stanie w jakikolwiek optymalny sposób użytkować tych cząsteczek energii, które produkują mitochondria. Innymi słowy, całe mnóstwo, mówimy naprawdę o setkach różnego rodzaju procesów w ciele, stają się one dysfunkcyjne. I jeśli Cię to ciekawi, są 2 odcinki u mnie na kanale na temat magnezu, ale one pochodzą z wywiadu z Dawidem Straszakiem z podcastu charyzmatycznego, gdzie, uwaga, 1,5 godziny opowiadałem o magnezie, tylko i wyłącznie o magnezie. I nie bez powodu, jak widać, bo jest to naprawdę szalenie ciekawy i ważny temat. Wracając natomiast do naszych kwestii. Innymi słowy, ta pompa sodowo-potasowa będzie zależna od magnezu. Jeśli nie będziesz mieć wystarczająco magnezu, ta pompa sodowo-potasowa nie będzie działać. I tu dochodzimy do piękna tego. Jakie są tego konsekwencje? Pierwszą konsekwencją jest tak naprawdę spektrum konsekwencji, bo magnez jest naturalnym blokerem kanałów wapniowych. Być może wielu z Was kojarzy, że są takie właśnie leki, czy kategoria leków, które będą obniżać ciśnienie, to są blokery kanałów wapniowych. I one dosłownie będą blokować kanały wapniowe i w ten sposób będą obniżać ciśnienie. Więc takim absolutnie naturalnym, fizjologicznym blokerem kanałów wapniowych jest właśnie magnez. Innymi słowy, jeśli będziesz mieć wystarczająco dużo magnezu, to będzie dużo łatwiej o choćby obniżenie ciśnienia krwi. Natomiast jeśli tego magnezu nie jest wystarczająco, to oczywiście więcej wapnia będzie wchodziło do tych kanałów wapniowych, bo magnez, można powiedzieć, jest takim fantastycznym regulatorem. On mówi, okej, dobra, potrzebujemy tyle wapnia, żeby regulować m.in. naszą całą komunikację międzykomórkową, ale nie wpuścimy więcej niż trzeba. Jeśli tego magnezu nie ma, to jest jak, nie wiem, olbrzymi klub, gdzie po prostu zabrakło bramkarzy czy ochrony. Po prostu ktokolwiek chce, będzie wpadać do środka. No i oczywiście, jeśli będzie mieć więcej wapnia, to choćby będzie mieć większą kurczliwość mięśni, tak? Mogą pojawić się skurcze. Jeśli będzie mieć więcej wapnia w komórkach, będzie dochodzić do ekscytotoksyczności, o której mówiłem na kanale. Głównie przede wszystkim w kontekście alkoholu. Że w momencie, w którym będziemy mieć ekscytotoksyczność, będziemy mieć nadmierny napływ glutaminianu do komórki i to będzie powodować całe spektrum kłopotów. Oczywiście może powodować m.in. różnego rodzaju stany zapalne z czasem, ale m.in. stany lękowe. Tak, właśnie dlatego suplementacja magnezem będzie i obniżać ciśnienie krwi i między innymi skutecznie oddziaływać, jeśli chodzi o różnego rodzaju, nazwijmy to szeroko, zaburzenia psychiczne. Jaka jest druga praktyczna konsekwencja? Jeśli ta pompa sodowo-potasowa nie działa wystarczająco dobrze, bo na przykład brak nam magnezu, być może cząsteczki energii, czyli ATP, nie są produkowane w sposób optymalny, dlatego że występuje dysfunkcja mitochondriów. Jeśli ta pompa ma wrzucać potas, 2 jony potasu wewnątrz komórki, to jeśli mamy jeszcze raz dysfunkcję tej pompy, to po prostu będzie więcej sodu wchodziło do komórki. Jeśli będzie więcej sodu zostawało w tej komórce, to znaczy, że potas nie będzie mógł oddziaływać
czy pełnić swojej funkcji. I znowu, jakie się pojawiają kłopoty? Choćby zaburzenia pracy elektrycznej serca to jest taki podstawowy symptom. Tak? Jeśli ktoś ma niski poziom potasu, to wiele osób zauważa, że są po prostu, tak mówiąc po prostu ogólnie, arytmie, pojawiają się przeskoki serca, zatrzymanie takie chwilowe serducha i dopiero potem wznowienie tej akcji. To właśnie dzieje się, kiedy potas jest nisko. Ale, że mówiliśmy, że magnez reguluje pracę tej pompy sodowo-potasowej, to uwaga, możesz mieć potas na idealnym poziomie, ale jeśli masz magnezu zbyt mało, to pompa wciąż nie będzie działać. Innymi słowy, ten potas, który jest jeszcze raz na optymalnym poziomie, nie jest w stanie wejść wewnątrz komórki i pełnić swoich funkcji. Właśnie dlatego magnez jest, można powiedzieć, jednym z takich absolutnie głównych dyrygentów, jeśli chodzi o regulację po prostu tego całego obiegu i gospodarki elektrolitowej. Dla jasności mamy oczywiście od tej pompy sodowo-potasowej pełną kaskadę różnego rodzaju reakcji. Mamy wymienniki choćby sodowo-wapniowe, tak zwane NCX. Mamy różnego rodzaju wymienniki sodowo-wodorowe, czyli NCE. Różnego rodzaju kofaktory, które będą pełnić różnego rodzaju funkcje, jeszcze raz schodząc jakby w dół tej kaskady. I to jest właśnie ten poziom szczegółowości, który uważam jest absolutnie zbędny dla większości słuchaczy, bo nikt nie będzie zdawać różnego rodzaju jakichś egzaminów lekarskich. Możemy sobie więc stworzyć taką uproszczoną reprezentację graficzną, czy uproszczony schemat, że mamy właśnie cząsteczki ATP, one będą aktywować tą naszą pompę sodowo-potasową. Tutaj będzie zmieniać cały gradient sodowy i dzieje się ta cała kaskada, o której nie chcę się namówić. Jeśli chodzi o taki ładniejszy obrazek, to będzie on wyglądać w następujący sposób. Taka reprezentacja nasza graficzna. Tą reprezentację graficzną wrzuciłem nie bez powodu, bo chciałbym zwrócić uwagę na prawą stronę tej reprezentacji. Mamy tam interakcję między sodem a glukozą. I to będzie kolejny taki, można powiedzieć, punkt, na którym się chwilę zatrzymamy, bo właśnie gradient sodu będzie regulować pracę aktywnych transporterów glukozy, a więc SGLT. W przeciwieństwie oczywiście do tych takich pasywnych, czyli GLUT, jak to się ładnie czy nieładnie mówi. Innymi słowy, jeśli pompa sodowo-potasowa nie będzie działać odpowiednio, to również nieodpowiednio będzie regulowany transport glukozy. I jaki tutaj jest wałek, który po prostu mnie absolutnie rozwala do tej pory, jeśli chodzi o klasyczne rekomendacje dietetyczne. Wydaje mi się, że chyba absolutnie każdy z nas kojarzy, że typowe zalecenia dietetyczne mówią ograniczaj spożycie sodu, tak? I w zależności od kraju, organizacji, o której mówimy, będziemy mieć różnego rodzaju normy, których powinniśmy przestrzegać. I żeby było jasne, normy te mają sens, jeśli tylko i wyłącznie jeśli pozostajemy w ramach tych głupich wytycznych dietetycznych. Bo jeśli będziemy utrzymywać, i do tego dojdziemy sobie niedługo, jeśli będziemy utrzymywać wysoki poziom insuliny, bo konsumujemy mnóstwo węglowodanów, to będzie większa retencja sodu. Innymi słowy, tak chcemy potencjalnie konsumować mniej sodu, bo wtedy będzie oczywiście mniej tego sodu zostawać wewnątrz komórek. Innymi słowy, to może potencjalnie pomóc nam obniżyć ciśnienie. Natomiast co dzieje się, jeśli ktoś nie konsumuje mnóstwo tych węglowodanów, albo po prostu nie jest tak niewrażliwy, albo nie jest tak wrażliwy, jeśli chodzi o sód, bo to oczywiście nawet zdarza się, jeśli chodzi o całe mnóstwo osób, które przestrzegają naszych typowych polskich wytycznych dietetycznych. Okazuje się, że tego sodu jest za mało, żeby oczywiście te jony sodu wpadały do tej pompy sodowo-potasowej. I to będzie oznaczało, że jest nieodpowiednia ilość sodu, żeby regulować pracę transporterów glukozy. Jaki jest efekt tego? Insulinooporność. Tak, wiem, wydaje się to absurdalne, ale jeśli ma się zbyt niską konsumpcję sodu, i to się tyczy szczególnie osób, które są na diecie karniwora, to się tyczy osób, które są na diecie keto, to będzie tyczyło się oczywiście osób, które są na dietach również niskowęglowodanowych, low carb. Jeśli Twoje spożycie sodu jest zbyt niskie, będzie występować insulinooporność. I to oczywiście pokazano bardzo ładnie w jednym z eksperymentów i wystarczyło zaledwie parę dni na to. Wzięto sobie grupę dorosłych, młodych mężczyzn, powiedziano, przez 7 dni konsumujecie dietę niskosodową, przez 7 dni wysokosodową i po 7 dniach niskosodowej okazało się, że zaczęła pojawiać się insulinooporność. 7 dniach. To jest taki bardzo mocny apel. Warto dbać o podaż soi, innymi słowy oczywiście sodu, w przypadku, kiedy jest się na tych dietach, które po prostu ograniczają węglowodany, bo to potencjalnie będzie prowadzić do całego mnóstwa kłopotów.
insulinooporność, kłopoty z ciśnieniem, kłopoty z samopoczuciem i wiele innych. Wracamy na chwilę do naszych jonów wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Mówiliśmy sobie, że te zewnątrzkomórkowe to jest sód i to jest potas. Natomiast jakie one będą pełnić te funkcje fizjologiczne w momencie, w którym będą wchodzić do komórki? Bo to jest oczywiście, można powiedzieć, taki fantastyczny tandem. W momencie, w którym sód będzie wchodzić wewnątrz komórki, następuje depolaryzacja i otwarcie kanałów wapniowych. Można więc powiedzieć poniekąd, że sód będzie otwierać drzwi po to, żeby wpuścić wapń. Poziom sodu będzie bezpośrednio regulować precyzyjnie ilość wapnia wpuszczanego do środka komórki. Jeśli choćby między innymi o mięśnie, to w momencie, w którym oczywiście wapń z kolei wejdzie do komórki, to będzie następować skurcz. I ponownie zbyt długie utrzymywanie się wapnia w komórce będzie powodować nadmierne skurcze. Jest oczywiście też patologiczna strona tego procesu, jeśli ten sód z wapniem będą zbyt długo pozostawać w komórkach. No bo co się będzie wtedy działo? Po pierwsze, jeśli sód, to będziemy mieć przyciąganie wody. I wydaje mi się, że każdy z nas, nawet jeśli nie miał dokładnej mechanistycznej wiedzy, o tym wie. Także w momencie, w którym po prostu będzie zbytnia retencja sodu, to będziemy tacy bardziej opuchnięci, będziemy wyglądać niezdrowo. Więc różnego rodzaju obrzęki, nie tylko chodzi o to, że po prostu człowiek ma opuchniętą twarz, ale również różnego rodzaju obrzęki, choćby nóg, tak, różnego rodzaju obrzęki, takie bym powiedział, absolutnie w pełni patologiczne będą się pojawiać. Jeśli mamy zbyt dużo sodu w komórce, to tak jak mówiłem, to jest jakby takie dosyć permanentne zaproszenie, żeby więcej tego wapnia zostawało w organizmie, co będzie powodowało tą ekscytotoksyczność, stany lękowe, między innymi gonitwę myśli. To są takie absolutne klasyki, jeśli chodzi o efekty uboczne. Potencjalnych efektów ubocznych niedoborów potasu, czy rzeczywistych, czy takich spowodowanych po prostu niedostateczną podażą magnezu, już mówiłem, ale konsekwencji tego, że potas nie jest w stanie wejść wewnątrz komórki, jest oczywiście więcej, jeśli go nie ma z jakiegokolwiek powodu. Przede wszystkim, pomijając już te kłopoty z arytmią, o których sobie mówiliśmy, z przewodnictwem nerwowym, będziemy mieć tak naprawdę znacznie obniżony ten potencjał spoczynkowy, za który jest odpowiedzialny potas. To oznacza, że mitochondria będą produkować ogólnie więcej energii i uwaga, zaczyna spadać ogólnie metabolizm. Będzie spadać wydajność gospodarki glukozowej. To jest jedna rzecz. Czy innymi słowy, może pojawić się ponownie zaburzenie jakieś, jeśli chodzi o insulinowrażliwość. I najważniejsze, ogólnie metabolizm nasz, spoczynkowy również, czyli to jesteśmy w stanie przepalać energii bez żadnych jakichś intensywnych ćwiczeń fizycznych, poruszania się, również będzie upośledzony. To są takie ogólniki, a teraz przejdźmy do paru takich, bym powiedział, absolutnie kluczowych czynników, które będą wpływać oczywiście na tą całą gospodarkę elektrolitową. I pierwszym jest oczywiście insulina. Wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę, jeśli chodzi o zrozumienie tej całej gospodarki, ważniejszego czynnika niż właśnie insulina. Co musimy wiedzieć o insulinie? Mówiliśmy sobie na początku, że mamy tą pompę sodowo-potasową. Dla przypomnienia, ona będzie wyrzucać 3 jony sodu na zewnątrz i pakować 2 jony potasu do wewnątrz komórki. Więc insulina jest bardzo mocnym takim aktywatorem, chciałoby się rzec, tej pompy sodowo-potasowej. Innymi słowy, ona będzie pomagała pakować potas do wnętrza komórki i będzie wyrzucać sód do osocza. To samo będzie tyczyło się choćby fosforanów i magnezu. One będą również pakowane do wnętrza komórki. Natomiast wróćmy na chwilę do sodu. Mówiliśmy, że on jest wyrzucany do osocza i tak działa insulina, ale jednocześnie następuje retencja sodu w nerkach. I to jest jeden z tych właśnie kluczowych czynników, który sprawia, że jeśli będziemy konsumować dużo sodu i będziemy konsumować dużo węglowodanów, będziemy mieć podwyższone ciśnienie, bo następuje retencja sodu w nerkach. Wracamy z kolei do tego, że mówiliśmy sobie, że potas jest wrzucany do wnętrza komórki. Insulina sprawia, że będziemy więcej z zewnątrz komórki tego potasu wrzucać do wewnątrz. Jeśli oczywiście to wszystko dzieje się na fizjologicznym poziomie, to nie ma kłopotu, bo tak ta pompa ma działać. Co jeśli insulina jest zbyt wysoka? Okazuje się, że mimo, że teoretycznie tego potasu było wystarczająco, to nie jest w stanie skutecznie wyjść teraz na zewnątrz komórki. Innymi słowy, można dochodzić do tak naprawdę takiej sztucznej hipokalemii, innymi słowy obniżonego poziomu potasu w krwiobiegu. Ponownie, tak jak sobie mówiliśmy, jeśli chodzi o te skutki uboczne czy symptomy hipokalemii, więc jeszcze raz obniżonego poziomu potasu, będziemy mieć różnego rodzaju arytmię serca, ale
Potas wpływa przecież na tyle różnego rodzaju rzeczy, choćby na perystatykę jej. Czyli innymi słowy, może być tak, że ktoś po prostu może mieć zaburzoną perystatykę jej, coś może być nie tak z jelitami, a nawet z układem oddechowym, tylko dlatego, że uwaga, insulina jest podwyższona. Właśnie dlatego jakby dbanie o tą całą gospodarkę insulinową będzie takie ważne. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że insulina będzie upychać wapń do wnętrza komórki. I to wykorzystuje się choćby w medycynie ratunkowej, bo w przypadku, kiedy trafi do nas po prostu nie wiem, to ja nie jestem lekarzem, a jeśli trafi na przykład na oddział ratunkowy pacjent, u którego wykryto hiperkaliemię, czyli właśnie podwyższony poziom potasu w krwi, to jeden z takich czynników czy zabiegów, który się wprowadzał do takiego pacjenta, to jest właśnie podanie insuliny i podanie glukozy, żeby wepchnąć jak najwięcej tego potasu z krwiobiegu do wnętrza komórki. No bo jeśli chodzi o właśnie nadmiar tego potasu, ja opisywałem już lata temu różnego rodzaju kłopoty, co może się pojawić na przykład w przypadku, bardzo rzadko, ale w przypadku brania statyn, tak? Że następuje po prostu nagle rozpad mięśni i mięśnie w tym przypadku zaczynają wyzwalać uwalniać olbrzymie ilości potasu. I jeśli tego potasu się nie wymieci dosyć szybko, to będzie dochodziło między innymi do uszkodzenia nerek, nawet trwałego, które będzie potem wymagało albo transplantacji, albo między innymi dializ. Swoją drogą to jest powód, dla którego wielu producentów daje glukozę właśnie do różnego rodzaju izotoników. Tak, że w momencie, w którym po prostu chcemy wepchnąć i potas, i magnez do wnętrza komórki, to glukoza może się przydać. Taka jest teoria, w praktyce tak naprawdę bardzo często po prostu te ilości glukozy są nadmierne, szczególnie, że większość sportowców, czy to amatorów, czy bardziej profesjonalnych, jest absolutnie przekonana, że muszą łykać dzikie ilości węglowodanów. Tym samym tak naprawdę ta glukoza w izotonikach, bym powiedział, często jest nie dość, że zbędna, to może być potencjalnie po prostu szkodliwa, bo będzie prowadziła do tych wszystkich efektów, o których mówiłem w ramach mechanizmów tego, jak podwyższona insulina będzie właśnie wpływać na gospodarkę elektrolitową. Wiem, że Was absolutnie rozpieszczam po prostu tymi ciekawostkami, czyli radami praktycznymi, ale jest ich dużo więcej. Pytanie, dlaczego trzeba umieć wychodzić z postów? Odpowiedź, bo możesz umrzeć. Nie, bez przesady, to nie jest po prostu, może coś tam się stanie, można bezpośrednio umrzeć. I właśnie te mechanizmy, które opisałem, to tłumaczą. Bo teraz wyobraź sobie tak, że jesteś na przykład na jakimś poście 14-dniowym czy 20-dniowym, niektórzy po prostu praktykują takie długie posty i jesteś osobą, która stwierdza potem, o kurde, a jestem głodny, nie wiem, zobaczysz może jakieś ciasteczka czy bochenek chleba i stwierdzisz, przerywamy post, już wystarczająco się napościłem. I oczywiście w tym momencie będzie mieć gigantyczny wyrzut insuliny po spożyciu węglowodanów, to trzeba podkreślić. I co się dzieje? Co mówiliśmy, że insulina robi? Insulina będzie wpychać magnez do wewnątrz komórki, będzie wpychać fosfor wewnątrz komórki, będzie wpychać potas wewnątrz komórki. Ale, że tego potasu i magnezu i fosforu nie będzie w odpowiednich ilościach, to okazuje się, że jest go tak mało w krwiobiegu, że może nastąpić zapaść krążeniowa u takiej osoby. Może się to skończyć hospitalizacją, a w skrajnych przypadkach może się skończyć śmiercią. I to jest jeden z wielu powodów, dla których po prostu wychodzenie z postów musi być stopniowe, a jakakolwiek większa ilość węglowodanów jest po prostu skrajnie niebezpieczna. No a co z dietami keto? Co z dietami carnivore? Akurat low carba się to nie tyczy. Co będzie się działo w przypadku, w którym nie mamy dostatecznych wyrzutów insuliny? Tak, bo oczywiście zazwyczaj jeśli chodzi o te nasze kręgi właśnie low carb, keto, carnivore, ludzie skupiają się bardzo często na tym, że tą insulinę trzeba obniżać i obniżać ją trzeba na chama. I jest to, uważam, absolutne nieporozumienie, co wychodzi na jaw właśnie w momencie, w którym zna się te mechanizmy. No bo mówiliśmy sobie, przypominam, że insulina będzie regulować pracę pompy sodowo-potasowej. Innymi słowy, jeśli nie będziemy mieć insuliny na dostatecznym poziomie, to ta pompa sodowo-potasowa nie będzie działać odpowiednio dobrze i będą następować różnego rodzaju zaburzenia, o których już mówiłem. Co jest oczywiście tylko częścią obrazu, bo insulina będzie regulować GNRH,
który z kolei będzie regulować gonadotropiny LH i FSH, jeśli chodzi o przysadkę mózgową, co z kolei będzie regulować tak naprawdę praktycznie całą gospodarkę hormonalną. Innymi słowy, jeśli na dietach keto i carnivore nie zapewnisz sobie dostatecznych wyrzutów insuliny, to prosisz się o kłopoty. I żeby było jasne, nie jest tak, że zapewnienie sobie tych wyrzutów insuliny wymaga węglowodanów. Węglowodany nie są do tego potrzebne, bo wiemy, że białko będzie również wyzwalać rzuty insuliny. Oczywiście dużo mniejsze, ale jeśli tego białka, i to jest bardzo ważne, jeśli tego białka jest odpowiednia ilość, to zrobi to swoją robotę. Kłopot polega na tym, że niektóre osoby, oczywiście nie mówię, że wszystkie, wydaje mi się, że to raczej tyczy się mniejszości takich osób, że osoby, które nie spożywają naraz duże ilości choćby mięsa, absolutnie nie będą w stanie zapewnić dostatecznie dużych wyrzutów insuliny, żeby zapewnić optymalną pracę organizmu. Dlatego niektóre osoby po prostu mogą się po prostu takim nieodpowiednim podejściem sparzyć na takich dietach. Wróćmy się znowu na chwilę do insuliny i sodu. Mówiliśmy sobie, że jeśli będzie zbyt duży wyrzut insuliny, ta insulina będzie utrzymywana na wysokim poziomie zbyt długi czas, to będzie pompa sodowo-potasowa wyrzucała sód do tej naszego socza ogólnie do krwi, natomiast będzie retencja sodu w kanalikach nerkowych. I rzeczywiście insulina jest ogólnie, jeśli chodzi o kodowanie, najbardziej anabolicznym, czy takim magazynującym hormonem w całym ciele. On chce budować, on chce zatrzymywać. I właśnie ze wszystkich, akurat tak się nieszczęśnie stało, tych jonów, o których mówimy, elektrolitów, najbardziej zatrzymywany jest w tych kanalikach nerkowych właśnie sód. Innymi słowy, w momencie, w którym będziemy obniżać insulinę, to sód będzie wypuszczany. I to jest coś, czego absolutnie nienawidzę, jeśli chodzi o podejście wielu specjalistów, wybaczcie, bo ciężko to inaczej ująć, że przepisują diuretyki. Diuretyki są przepisywane wielu osobom absolutnie niepotrzebnie, bo w momencie, w którym obniżymy poziom insuliny, sód jest automatycznie puszczany. Wiem, że oczywiście, żeby jasne, diuretyki są stosowane w wielu celach, niektóre mogą być uzasadnione, ale bardzo często są stosowane absolutnie rutynowo jako dodatek do jednej z kategorii leków obniżających ciśnienie. Co jest tak niesamowicie głupie, bo jest to po prostu kolejny lek, który może dawać efekty uboczne i daje efekty uboczne, który jest przepisywany niepotrzebnie, bo wystarczy po prostu powiedzieć pacjentowi: panie, nie wpieprzaj tyle węglowodanów. Tadam! I wtedy insulina spada, nerki puszczają sód, automatycznie będzie spadać ciśnienie. I poza ciśnieniem, mówiliśmy sobie, sód przyciąga wodę. Jeśli spadnie nam insulina, to innymi słowy spadnie też opuchizna. Tak, jeśli ktoś się czuje po prostu niezdrowo opuchnięty, czy wygląda po prostu niezdrowo, to insulina, obniżenie jej będzie w stanie zmniejszyć obrzęki. A propos właśnie jeszcze obrzęków, warto wspomnieć, że jeśli ktoś na przykład miał jakąś, nazwijmy to, upojną noc, nie wiem, było wesele wujka, kaska, czy cokolwiek takiego, pojadło się za dużo węgli i zjadło różnego rodzaju jakieś syfy, gdzie było dużo soi i człowiek jest następnego dnia opuchnięty, to oczywiście można się bawić w nakładanie sobie ogórka na gębę, ale w praktyce, jeśli chodzi o te mechanizmy, o których sobie mówiliśmy, można spożyć więcej potasu. Nawet suplementacyjnie albo pokarmu, który będzie zawierać więcej potasu. Jeśli chodzi o dawki takie suplementacyjne, mówimy o na przykład 200 do 400 mg. Natomiast, żeby było jasne, mówimy o osobach zdrowych. Jeśli jesteś osobą, która na przykład bierze różnego rodzaju leki na ciśnienie, choćby takie jak inhibitory konwertazy, angiotensyny, czyli te ACE, czy ja lubię mówić ACE, między innymi, nie wiem, sartany, twoje nerki nie działają, jest już jakaś dysfunkcja nerek, oczywiście najczęściej ona jest spowodowana insulinoopornością czy cukrzycą, to nie jest to dobra rada i absolutnie nie należy tego robić. Jeśli, podkreślam, jesteś zdrową osobą, to szczególnie nie bierze tych leków, o których wspominałem, to można sobie pomóc, obniżając właśnie ten obrzęk, opuchiznę, właśnie spożywając więcej potasu, żeby właśnie wyrzucić część sodu, bo będziemy mieć po prostu takie znowu zjawisko, nazwijmy to pompy. Oczywiście wszystkimi tymi czynnikami można sobie, czy jonami można manipulować. Kolejne trzęsienie ziemi. Wszystkimi tymi jonami i mechanizmami można sobie manipulować w dowolną stronę w zależności od kłopotu, z którym się zmagamy. Ja nagrałem już trochę temu filmik na ten temat, jak
podbić łatwo ciśnienie niskociśnieniowcom, czy coś w tym stylu. I tam na przykład polecałem, że wystarczy tak naprawdę podbić, czy spożyć glukozę, węglowodany z solą. Nieważne, to może być wrzucenie sobie cukru do szklanki i dosypanie tam soli, to może być zjedzenie po prostu kromki chleba, po prostu hojnie obsypaną solą i tak dalej. I samo to będzie podbijać ciśnienie. Ale mechanizm ten będzie działać szczególnie dobrze w momencie, w którym dosypiemy do tego fruktozę, bo fruktoza jest kolejnym takim naszym cichym bohaterem. Oczywiście, jeśli spożyjemy insulinę, to wiemy, że będziemy mieć retencję sodu w nerkach. Jeśli do tego z tą insuliną, z wyrzutem insuliny będziemy mieć dodatkowo więcej sodu, który dostarczymy na przykład w formie płynnej, czy posypiemy sobie jedzenie, no to już w ogóle tego sodu będzie na tyle dużo zatrzymanego w nerkach, że skoczy nam ciśnienie. I to jest jeden z takich prostych sposobów, w jaki możemy sobie regulować ciśnienie, jeśli jest niskie. Natomiast fruktoza jest w stanie bardzo mocno podbić ten mechanizm. I to jest jeden z takich fantastycznych eksperymentów, które można sobie samodzielnie przeprowadzić. Jeśli na przykład ktoś twierdzi, o nie, tam nie wiem, glukoza czy fruktoza, one nie są tam szkodliwe i tak dalej, to właśnie wystarczy sobie zrobić taką mieszankę samodzielnie i można w przeciągu paru minut gwałtownie podbić swoje ciśnienie. I fruktoza tutaj działa, oczywiście w tym filmiku wymieniałem wiele mechanizmów, ale fruktoza będzie działała między innymi przez to, że będzie podbijać poziom kwasu moczowego. I kwas moczowy będzie miał to do siebie, że on dodatkowo będzie zwiększać właśnie retencję sodu i będzie powodować pozbywanie się potasu. Innymi słowy, tego naszego sprzymierzeńca, który zwyczajnie by bawił się w tą całą pompę z sodem, tak? Bo mieliśmy pompę sodowo-potasową. Więc jeśli spożyjemy sobie właśnie mieszankę fruktozy i glukozy i przypominam, cukier stołowy to jest 50% fruktozy i 50% glukozy i dorzucimy do tego parę gram soli, ciśnienie idzie pod sufit. To jest taki fantastyczny sposób, żeby właśnie wszystkie te mechanistyczne rzeczy, o których mówię, testować po prostu bezpośrednio na sobie, albo w ogóle zademonstrować komukolwiek, kto jest ciekawy albo wątpi, czy rzeczywiście to są rzeczywiste mechanizmy, czy może coś teoretycznego, co nie ma odzwierciedlenia w prawdziwym życiu. Kolejnym bohaterem, który tak naprawdę jest dosyć szybki do omówienia, jeśli chodzi o ten praktyczny wymiar, jest wysiłek fizyczny. Dobrze wiem, że jeśli będziemy uprawiać jakikolwiek intensywniejszy wysiłek fizyczny, zaczynamy się pocić. I co będziemy usuwać z tym potem? I żeby było jasne, nie tylko z potem, oczywiście, bo będziemy też używać między innymi, żeby po prostu regulować pracę mięśni, będziemy przede wszystkim w największej ilości pozbywać się sodu. Dlatego jeśli patrzy się na różnego rodzaju, nawet takie ogólne wytyczne dietetyczne, to zawsze jest, że sportowcy powinni, nie może, mogą, tylko powinni spożywać więcej sodu najzwyczajniej w świecie, bo bez tego po prostu znowu funkcjonowanie organizmu będzie suboptymalne. Więc w pierwszej kolejności będziesz po prostu wypłacać bardzo dużo sodu. Natomiast w drugiej kolejności będziemy pozbywać się właśnie magnezu i potasu. I tutaj znowu możemy zrobić sobie kółko do tego, co mówiłem wcześniej. Mówiłem, że wśród osób, które są na dietach niskowęglowodanowych, tak, innymi słowy po prostu to jest keto, carnivore czy low carb, będziemy mieć sytuację, w której nie będzie dużej retencji sodu w kanaikach nerkowych, czyli w nerkach. Innymi słowy, jeśli ktoś intensywnie uprawia wysiłek fizyczny wśród osób na takich dietach, to jest już niesamowicie, cholernie, bardzo i tym podobne superlatywy ważne, żeby uzupełniać poziom sodu w pierwszej kolejności. Oczywiście magnez i potas też jak najbardziej. Są absolutnie 3 kluczowe elektrolity, na których musimy się skupić i właśnie dlatego sponsor odcinka Salto, o którym mówiłem, tak fajnie wpasowuje się po prostu w te diety. No i oczywiście świadomie. Po prostu wypełnił, chciałoby się rzec, lukę na rynku. I to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek i pozwoli Wam zrozumieć tak naprawdę całe mnóstwo różnego rodzaju zawiłości, czy rad, które być może słyszeliście wcześniej, ale właśnie z punktu widzenia mechanizmów. Jeśli ciekawi Was potencjalnie druga część na ten temat, czyli na przykład jak choćby stres, jak stany zapalne będą wpływać na gospodarkę elektrolitową, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Jeśli w ogóle cokolwiek z tego Was zaciekawiło, to oczywiście też dajcie mi znać. Szczególnie dajcie mi znać, jaka taka właśnie praktyczna rada czy ciekawostka, którą wymieniłem w trakcie odcinka najbardziej Wam się spodobała i której będziecie stosować. Jak zawsze oczywiście polecam rozsiewać filmik jak najdalej, przesłać znajomym, jeśli uważacie, że im to pomoże, powrzucać gdzie popadnie.
Dzięki z góry po prostu za taką pomoc w promowaniu tego kanału. Ja jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy przynajmniej przez parę godzin, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, które być może się zbiorą. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, bo jest to system w pełni uniwersalny, samodzielnie, żeby przestać wydawać pieniądze non-stop na korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne wynalazki. Polecam kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów. Tam z kolei pokazuję, jak można samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak nauczyć się zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać te suche informacje w praktykę. Idealny dla uczniów i studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, dostać stypendium, dobre oceny, dla osób, które nienawidzą swojej pracy, muszą ją zmienić, ale obecnie nie mają kwalifikacji, aby to zrobić, a szczególnie teraz ten rynek pracy jest dosyć wymagający. Dla osób, które mają świetną pracę, ale znowu trzeba zdać jakiś certyfikat, zdobyć dodatkowe kompetencje, żeby dostać podwyżkę lub awans. I na koniec dla osób takich jak ja, które po prostu chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają, żeby nie mieć tego uczucia straconego czasu. Na koniec kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i cofać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i powstrzymywać telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy te włosy lecą całymi garściami, są wszędzie po prostu w mieszkaniu. Również w tym kursie pokazuję, jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi choćby jak upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, jak zawsze, żeby miło spędzić czas po wysłuchaniu tego odcinka. Pod piosenkami bonusowe ciekawostki dotyczące tego odcinka, a z kolei pod tym wszystkim literatura naukowa, na którą się powołałem w tym odcinku. I żeby było jasne, tego nie będzie dużo, bo wszystkie te rzeczy, o których tutaj mówię, to są tak naprawdę absolutne klasyki, które są znane w medycynie od bardzo dawna. Większość od co najmniej wielu dekad. W opisie znajdziesz wszystkie produkty, które polecam, między innymi lampy Mitoel na światło czerwone, takie profesjonalne, LEDowe, Numa, taki najnowszy nabytek z perełek, które znalazłem, czyli wysokopolifenolowa oliwa z oliwek, do której znajdziesz badanie każdej partii, żeby zobaczyć po prostu, jak jest czysta i wartościowa. I oczywiście też linki do moich kursów, ale na koniec znajdziesz również link do mojego newslettera. Kiedy go klikniesz, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i z kolei wysyłam artykuły z tej drugiej części mojej działalności, a więc dotyczące nauki języków obcych, poprawy pamięci, poprawy produktywności. I na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, albo przynajmniej duża ich część, o których mówię w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. I ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Kosztuje to 40 zł miesięcznie, można nawet na jeden miesiąc się zapisać i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 190 poprzednich. Również dla patronów kanału dostępne jest prywatne forum, gdzie można mi zadawać pytania, jak i również sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu wrzucam jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce i jest tam również omówienie moje i często odesłanie do kolejnych badań naukowych. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.